42 km i 195 metrów. Dla większości ludzi samo ukończenie maratonu to wielki sukces. Ale są na świecie też ludzie, którzy myślą: dobra, tam zrobię to w garniturze, albo tyłem, albo w szpilkach. W tym odcinku zobaczysz 10 najbardziej szalonych i absurdalnych rekordów w maratonie. Od żonglowania przez całą trasę po maraton na dnie jeziora. A co więcej, jeden z tych rekordów padł w Polsce. Także teraz zapraszam Was na intro i jedziemy z tematem. Jak możesz biec tak szybko z tymi dreadami? Szybkość. Zanim przejdę do opisywania poszczególnych rekordów, to tutaj na wstępie już chciałbym zaznaczyć, że wszystkie rekordy, o których mówię, są oficjalnie zarejestrowane w Księdze Rekordów Guinnessa. Oczywiście w internecie, szukając materiał do tego odcinka, trafiłem na rekordy, gdzie ktoś robił po prostu to samo, ale zrobił to szybciej, ale nie był zgłoszony do Guinnessa. I też ten rekord nie był dokładnie zarejestrowany. Dlatego skupiam się tylko na tych, które są oficjalnie w tej księdze. Dobra, nie przedłużajmy. Lecimy z pierwszym. A pierwszy rekord, czyli pokonanie maratonu na dnie jeziora, tak dobrze słyszycie, pod wodą, na dnie jeziora, należy do Lloyda Scotta, który w 2003 roku na dnie jeziora Loch Ness pokonywał maraton. Robił to w takim antycznym stroju nurków, wiecie, takim wielkim, obudowanym, który ważył koło 80 kg. I co jest ciekawe, zanim w ogóle mógł się podjąć próby pobicia tego maratonu, no to musiał przechodzić szkolenia nurka oczywiście, żeby sobie tam krzywdy nie zrobić pod wodą. A całe pokonanie maratonu zajęło mu 12 dni. On każdego dnia pod wodą spędzał 4 godziny i pokonywał około 3,5 km. Tutaj muszę zaznaczyć, że ten rekord on fizycznie robił go w 2003 roku, ale w Księdze Rekordów Guinnessa widnieje on jako 2013 rok, bo prawdopodobnie wtedy został zgłoszony do tej księgi. A teraz rekord w żonglowaniu piłeczkami podczas biegu, podczas maratonu. Jestem pewien, że jeśli ktoś z Was biegał jakieś te większe, jeśli chodzi o ilość uczestników, maratony, to na pewno spotkał się z kimś, kto żongluje na całej trasie. Na pewno ktoś taki był w Warszawie, na pewno ktoś taki był w Krakowie. Pamiętam dobrze, że w Polsce na takich ludzi trafiałem. Ale wtedy, jak ich widziałem, to nie miałem świadomości, że mogła to być próba bicia rekordu Guinnessa. Ale przejdźmy do rzeczy. Rekord w tej dyscyplinie, w pokonaniu maratonu żonglując, należy do Belga Benjamina Balbera. Pobił on go w 2025 roku, pokonując maraton w 2 godziny 47 minut i 52 sekundy. Robił to oczywiście cały czas żonglując, czyli generalnie pokonał maraton poniżej 2 godzin 50 minut, czyli tempo poniżej 4 minut na kilometr, i do tego żonglował i pobił rekord Guinnessa. Kozak. Czas na kolejny rekord, kolejną kategorię. Tym razem najszybciej pokonany maraton w stroju warzywa. Tak dobrze słyszycie, warzywa. Czyli generalnie jak widzicie człowieka na maratonie przebranego za warzywo, dowolne warzywo, to on może bić próbę pobicia rekordu Guinnessa. A aktualny rekord w tej kategorii należy do Amerykanina, do Jordana Maddoxa, który
W 2022 roku w Tempe w Arizonie pokonał maraton przebrany za marchewkę w 2 godziny 44 minuty i 12 sekund. No chciałbym tak bez przebrania powiedz generalnie, ale jak widać rekordy nawet w tych takich dziwnych kategoriach są dość mocno wyśrubowane i myślę, że może nawet po tym odcinku znajdzie się jakiś śmiałek, który spróbuje jeden z nich zaatakować. Tym razem taka kategoria dla biznesmenów. A dlaczego? A dlatego, że chodzi o najszybciej pokonany maraton w garniturze. Aktualny rekord należy do Jasona Hunta, który z tego co przynajmniej ja tak to odebrałem, jest biznesmenem, bo po pobiciu tego rekordu stwierdził, że zrobił to dlatego, że chciałby połączyć jakby dwa światy. Świat ten swój sportowy, który bardzo lubi, i świat biznesu. Dlatego przebrał się w garnitur, no i w tym stroju stanął na starcie maratonu w Melbourne w Australii. A było to w roku 2025 i ten maraton pokonał w dość też dobrym czasie. No nie czarujmy się, bo to były 2 godziny 38 minut i 21 sekund. Czyli generalnie, może poza tym pierwszym gościem, który robi to de facto pod wodą, to same takie harty maratońskie się trafiają. Kolejna kategoria i tutaj już nieco wolniejszy biegacz, a przynajmniej na to wskazuje jego czas. Czy jest naprawdę wolniejszy od tych poprzednich? To ciężko stwierdzić, bo teraz na tapet bierzemy rekord pokonania maratonu w japonkach. Tych klapkach takich z tym paskiem jednym dla między palców. A rekord ten należy do Alistara Keltiego z Australii, który w 2019 roku podczas maratonu w Almatach w Kazachstanie przebiegł właśnie cały dystans w japonkach, a zrobił to, myślę, w mniej imponującym czasie, można tak w cudzysłowie powiedzieć, niż ci poprzedni 3 panowie, ale nadal był to dość dobry czas, który większość ludzi biegających w normalnych butach bierze w ciemno, a mianowicie zrobił to w 3 godziny 37 minut i 32 sekundy, czyli całkiem solidne tempo. A buty, już takie bym powiedział mniej solidne, bo mi się osobiście nie lubię w japonkach chodzić. Źle mi się w nich chodzi. On w nich biegał i to maraton cały. I to całkiem szybko. Numer 6 i rekord pobity podczas maratonu, na który niestety mnie wczoraj nie wylosowali, czyli podczas maratonu londyńskiego. W 2022 roku był sobie taki pan jak David Henson i on stwierdził, że przebiegnie maraton w kajdankach. Tak żeby sobie ograniczyć ruchy rąk, bo jak wiadomo, biegamy nie tylko nogami, ale też rękami. Ruchy ciała podczas biegu są przydatne, pożyteczne i też wam dodają energii. Dla większości biegaczy można nawet powiedzieć, można zaryzykować stwierdzenie, że są niezbędne, jeśli chcą biegać szybko. Ale nie dla Davida, bo David skuty kajdankami wystartował w maratonie londyńskim 4 lata temu i pokonał go
w niecałe 3 godziny, a dokładnie w 2 godziny 54 minuty i 57 sekund. A teraz czas na nasz taki trochę polski smaczek, na taką nutkę polskości w rekordach Guinnessa bitych podczas maratonu. A mianowicie chodzi mi o sytuację z Silesia maratonu z 2019 roku. Wtedy na linii startu stanął niejaki Kev Howard, który zdecydował, że pokona tę piękną trasę po 4 śląskich miastach, odbijając nie piłkę, a piłki do kosza, gdyż przez cały dystans kozłował 2 piłkami do kosza i tak ten maraton pokonywał. Co ważne, że to nie była jego pierwsza próba pobicia tego rekordu, gdyż próbował też to zrobić kilka lat wcześniej na maratonie w Londynie, ale wtedy dobiegł do półmetku i uznał, że nie dokończy dystansu, dlatego troszkę jeszcze poćwiczył, przyjechał do nas do Katowic i przebiegł całą trasę, kozłując 2 piłkami dalej w całkiem niezłym czasie, bo w 3 godziny 50 minut i 26 sekund, czyli już również nieco troszkę wolniej niż pierwsi ludzie, o których Wam mówiłem w tym odcinku, ale nadal maraton poniżej 4 godzin to moim zdaniem jest dość przyzwoity czas, nawet nie kozłując. A teraz w końcu rekord pobity w normalnym stroju biegowym, w normalnych butach biegowych, bez żadnych dodatkowych, jakbym to powiedział, sprzętów, żadnych tam kajdanek, piłek i tak dalej. No ale musi być jakieś utrudnienie, bo nie byłby to przecież rekord Guinnessa. Otóż teraz Wam opowiem o rekordzie w pokonaniu maratonu biegnąc tyłem. Czyli tak bym musiał teraz to nagrywać generalnie. W 2004 roku w Pekinie na linii startu stanął niejaki Xu Zhenjun. Prawdopodobnie to fatalnie wymówiłem, ale tak się ten pan nazywał. Macie zresztą imię, nazwisko na ekranie. No i on stanął na linii startu pekińskiego maratonu i biegnąc cały dystans tyłem zameldował się na linii mety z czasem 3 godziny 43 minuty i 39 sekund. No trzeba przyznać, że dobre tempo wykręcił. Umie się biegać tyłem, a mi się już tak źle idzie tyłem przez ten kawałek. Także wracamy do przodu i przechodzimy już do kolejnych rekordów, bo tu nie ma na co czekać. A teraz czas na debiutanta w maratonie i od razu takiego, który wpisał się do księgi rekordów Guinnessa. Był taki gość, Matt Gunby, i obserwując w 2015 roku londyński maraton, zobaczył jakąś osobę, która pokonuje tę trasę w stroju superbohatera, bo taka jest też kategoria w Księdze Rekordów Guinnessa, najszybciej pokonany maraton w stroju superbohatera, i stwierdził, że sam tego spróbuje rok później, tutaj muszę podkreślić, podczas swojego maratońskiego debiutu. Jak pomyślał, tak zrobił i w 2016 roku stanął na linii maratonu. I co pierwsze mi się rzuciło w oczy, no to kogo sobie wybrał, za kogo się przebrał. Myślicie, Batman, Superman, Spiderman. No to pierwsze przychodzi do głowy, ale nie. Matt przebrał się za Wonder Woman i stanął na starcie tego maratonu i potem wystrzelił jak z procy, gdyż na mecie zameldował się po 2 godzinach, 27 minutach i 43 sekundach.
no trzeba przyznać dość dobry debiut. Dobrze pobiegł jako debiutant, mimo to, że no był w stroju. Wonder Woman. A skoro już jesteśmy przy kobietach, no nawiązuję tak do tej Wonder Woman, no to aż sprawdziłem sobie, jaki jest czas maratonu, który został najszybciej pokonany w szpilkach, po prostu na obcasie. I tutaj również się zaskoczyłem, nawet dwukrotnie, bo rekord należy do Oskara Eriksena, który wbrew nazwisku nie pochodzi ze Skandynawii, a jest Brytyjczykiem. No i jak też dobrze zauważyliście, jest facetem, czyli generalnie rekord pokonania maratonu biegnąc na szpilkach nie należy do kobiety, a należy do faceta. I został też pobity w Wielkiej Brytanii, jednak już nie w Londynie, a w Milton Keynes. A przechodząc do czasu, jaki był potrzebny Oskarowi do pokonania tego maratonu, no to było to 5 godzin, 13 minut i 27 sekund. No tutaj już przyznacie, troszkę wolniej, ale chłop biegł w szpilkach. Ja nigdy nie chodziłem w szpilkach, ale wyobrażam sobie, że no to może być spore utrudnienie. Niemniej jednak zameldował się na mecie po tych 5 godzinach z groszami i na ten moment widnieje jako rekordzista w księdze rekordów Guinnessa. A jeśli chodzi o mnie, no to jest to wszystko, co przygotowałem dla Was w tym odcinku. Mam nadzieję, że chociaż część rekordów Was zaciekawiła, zaszokowała, tak jak mnie, kiedy ich wyszukiwałem. I jeśli oczywiście standardowo chcecie zobaczyć jeszcze jakiś mój odcinek, no to YouTube Wam tutaj coś fajnego wylosuje. Dziękuję za oglądanie. Na razie. Cześć.